Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym wideo na kanale. Dzisiaj zakup taki spontaniczny, bo zepsuła nam się waga kuchenna w domu i będąc na zakupach w Ikei nabyliśmy nowy model, może nie taki nowy, konkretnie IKEA Genomsnitt, czy jakkolwiek się to czyta. Jest to waga kuchenna, która ma zakres do 3 kg, wymiary 20 na 15 na 2 cm grubości. Cena może nie jest niesamowicie atrakcyjna, bo 59 zł to jest około, no można przyjąć 15 euro, niecałych, podobnie w dolarach. Natomiast ta waga ma sporo plusów, a mianowicie to, że jest dobrze wykonana. Tu jest chyba szkło hartowane, które niestety się będzie palcować. Jest błyszczące, ale można wilgotną ścierką go traktować. Nie ma wyłącznika, od razu Wam powiem. Sama się wyłącza i to za chwilę powinno nastąpić. Zakres tych obsługiwanych wag to od 0 do 3 kg. I jeżeli byśmy dali tutaj coś większego, to dostaniemy informację o przekroczeniu, o overloadzie. Czyli jak widać, teraz się wyłączyła. Tu możemy ją włączyć. Jak docisnę za bardzo, to jest overload. Jak postawimy sobie kilogramową kawę, to zaraz zobaczymy, co nam wskaże. Przełączymy się na gramy. 1020 gram. 1000 to jest, czyli kilogram kawy, zgadza się, a te 20 gram to jest aluminiowe opakowanie. Tyle musi ważyć. Tu się zgadza. Zobaczymy, ile waży. Mam pod ręką jeszcze jakąś świeczkę. Też ją waży ładnie. Opakowanie jest dosyć biedne. Mamy tylko instrukcję obsługi. Samo opakowanie. I to jest całość. Z takich ciekawostek mogę Wam jeszcze pokazać, bo z tyłu jest wykonana no tak bardzo, powiedziałbym, estetycznie. Mamy takie 4 gumeczki, żeby to się nie przesuwało i ona wtedy stoi. No i to, co dla mnie jest naprawdę wielką zaletą w porównaniu z wieloma innymi wagami, a mianowicie nie musimy używać baterii 2032, 2016, tylko mamy małe bateryjki, akumulatory 3AA, czyli AAA, ale możemy też używać akumulatorków. No i oczywiście tutaj zamontowałem lady z Ikei 750. Jak widać, to świetnie działa. Także nie musicie baterii używać, możecie używać akumulatorków, jak macie ich sporo. W Ikei też są, więc to jest jak najbardziej zaleta tego sprzętu i myślę, że warto wziąć to pod uwagę, że wiele baterii, przepraszam, wiele wag niestety wymaga bardziej specyficznych baterii. Tutaj możemy skorzystać z akumulatorków i nie martwić się o baterie, które rozładowują się oczywiście w najmniej oczekiwanym momencie. Parę informacji technicznych. 4 razy 1,5 V, tak jest opisana, no ale tak jak powiedziałem, działają też akumulatorki. 6 V wymaga, działa w praktyce na 4,8 V, również napięciu ta waga, więc jak najbardziej na plus. Made in China, w Chinach wyprodukowany sprzęt, ale tutaj widzę, że importerem jest Mitre Keynes w UK, więc jest to produkt brytyjski, dlatego też mamy formalnie dwa systemy wag. Oprócz klapki mamy jeszcze takie wycięcie z możliwością zawieszenia wagi na ścianie w pionie. W tej chwili coś nacisnąłem, możemy wyzerować, wytarować i mamy tutaj również też informację, że jest maks 3 kg z dokładnością do 1 grama. To, co niefajne, to już tutaj widać,
To się bardzo palcuje. Zawsze możemy przetrzeć wilgotną szmatką i będzie jak nowa. Powierzchnia jest chyba ze szkła hartowanego, więc nie powinno się rysować. Palcować się na pewno będzie. Tu mamy jeszcze wyświetlacz. Jak widać, on jest nieco w innym kolorze, ale się znacząco nie wyróżnia. Także z mojej strony jak najbardziej rekomendacja. Może nie jest bardzo tania, ale jest naprawdę dobrze wykonana, elegancka i przede wszystkim na plus zasilanie z 4 paluszków małych, a tak jak powiedziałem, można używać też akumulatorków, co jeszcze zwiększa funkcjonalność tego sprzętu. Bonusowe nagranie dla Was po kilku dniach użytkowania. Waga nadal się bardzo palcuje. Zaczęło się też trochę rysować, ale nie dbamy o nią zbyt przesadnie. Natomiast znalazłem nowe zastosowanie dla niej, a mianowicie można ważyć też paczki, które wysyłamy przez paczkomat bądź kuriera. Te 3 kg to też taki zakres, który pozwala zważyć paczki na przykład do 2 kg i ona sobie z tym naprawdę dobrze radzi. Nadal również dają radę akumulatorki, które działają nadal, mimo tego, że dają jedynie 4,8 V, to możemy zapomnieć o konieczności stosowania pełnych baterii. Akumulatory jak najbardziej są wystarczające. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy korzystacie z takich wag z IKEA, czy też korzystacie z innych produktów i czy jesteście z nich zadowoleni. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to oczywiście proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, aby nie umknął Wam żaden nowy film. Na koniec jeszcze podrzucę Wam kilka innych ciekawych wideo na kanale.